Czajnikowy.pl. Dobra herbata. Co mogą pić kobiety w czasie ciąży? Takie pytanie pojawia się bardzo często i w sumie dość trudno na nie odpowiedzieć. Raczej panie omijają kofeinę, w tym również herbatę, yerba mate, poleca się rooibos-a, ale generalnie nie do końca wiadomo, jakie rośliny, zioła i napary mogłyby, jeśli nie pomóc, to przynajmniej nie zaszkodzić w czasie ciąży. Lekarze i farmaceuci również unikają raczej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ nie sposób przeprowadzić badania na kobietach brzemiennych. O ile już znalazłyby się jakieś panie, które zgodziłyby się na to, to niestety kwestia moralna jest taka, że niestety płód, już poczęte dziecko nie może się zgodzić lub nie zgodzić, więc nie robi się po prostu tych badań. No i tutaj wiadomo, no, nikt nie chciałby badać na sobie jakiegoś nowego leku czy farmaceutyku, ale jeżeli chodzi o zwykłe zioła znane od pokoleń, właściwie od zarania ludzkości, no to myślę, że nie musimy się aż tak bać i warto przyjrzeć się, co może się nam tutaj przydać i zauważyć, że na rynku pojawiają się różnego rodzaju mieszanki ziołowe, które sprzyjają ciąży, które można pić w czasie ciąży i które mają na celu może nawet nie tyle wpływać na samą ciążę, co łagodzić powiedzmy jakieś nieprzyjemne objawy związane z ciążą, czyli na przykład te poranne mdłości, czy powiedzmy jakieś spadki energii, uderzenia gorąca, różne takie rzeczy. No i bierzemy dzisiaj na warsztat jedną z takich mieszanek i spróbujemy skomponować ją samodzielnie. Pamiętajcie, że właściwie wszyscy lekarze odradzają jakiekolwiek suplementacje w pierwszym trymestrze ciąży, ponieważ jest to okres najbardziej wrażliwy. No i tutaj właściwie poleca się tylko i wyłącznie jakieś witaminy, stąd raczej mówimy o bardziej zaawansowanej ciąży. Herbatka, którą sobie dzisiaj skomponujemy, będzie w składzie zawierała miętę, melisę, rumianek, znamię kukurydzy oraz kwiat czarnego bzu. Są to zioła, które razem w kompozycji tworzą herbatkę, która sprzyja brzemiennym kobietom. Postaramy się dzisiaj pokazać Wam jedną z dostępnych na rynku mieszanek, a właściwie naszą wersję tej mieszanki. Zachowamy proporcje, które występują właśnie w tej miksturze, która kosztuje, uwaga, przeszło 30 zł za 100 gramów. My zrobimy to i jeżeli zdecydujecie się sami pomieszać te składniki i kupić je osobno, powinno Was to wyjść nieco powyżej 8 zł, także bardzo opłaca się w ten sposób. Co będzie w składzie? Tak jak mówiłem, przede wszystkim najwięcej będzie tutaj melisy, ponieważ aż 30 gramów. Melisa w tej sytuacji ma poprawić jakość snu, odprężyć, łagodzić stany lękowe, stres, który towarzyszy kobietom brzemiennym, no i poprawić po prostu sen. Działa uspokajająco, kojąco i dobrze na właśnie bezsenność, która może się pojawić. Kolejny składnik to 15 gramów kwiatu czarnego bzu. Ten tutaj przede wszystkim działa oczyszczająco, ma na celu troszeczkę poprawienie funkcjonowania układu pokarmowego. Następny składnik, czyli mięta, ta polecana na mdłości, raczej również układ pokarmowy, ale także odprężające i rozluźniające działanie. Będzie troszeczkę również działała antydepresyjnie. Dalej, dość nietypowy i rzadko spotykany składnik, czyli znamię kukurydzy, czyli znamię po prostu te wąsy kukurydziane. Kiedy kukurydza owocuje, no to właśnie wtedy zbiera się te wąsiki. To działa moczopędnie oraz dobrze na układ pokarmowy, również odchudza, jak znaleźliśmy, chociaż to akurat nie o to działanie w tym przypadku chodzi. 15 gramów i 25 gramów rumianku. Rumianek działa rozkurczowo, odprężająco, dezynfekuje. Wszystko to razem ma poprawić jakby codzienność kobiet ciężarnych, czyli zneutralizować podstawowe dolegliwości tego okresu, wzmocnić ciało, kiedy właściwie niewiele można innych rzeczy zażywać. Mam tutaj na myśli sytuację, w której na przykład kobieta ciężarna się rozchoruje, przeziębi, jest bardzo ograniczona liczba leków, które można wtedy stosować. Stąd lepiej wzmacniać właśnie ciało różnego rodzaju ziołami, poprawiać pracę układu pokarmowego, który wyjątkowo jest wtedy obciążony, no i przez szalejące hormony troszeczkę łagodzić stany lękowe, depresyjne, nerwy, stres, bezsenność. Wszystko naraz w jednym słoju. Zaraz to pomieszamy i zaraz, bardzo jestem ciekaw, skosztujemy, jak też to smakuje.
Dobrze wymieszane zioła zaparzamy wrzątkiem. Czas około 5-10 minut parzenia. Tutaj oczywiście są to zioła, więc nie przeparzy się, nie będzie niesmaczne, tylko wyraźniejsze w smaku i działaniu. Używamy łyżki stołowej na kubek. Taka mniej więcej proporcja. Kolor i zapach są bardzo wyraźne, intensywne, charakterystyczne. Tak przede wszystkim wyczuwam rumianek i takie gdzieś muśnięcie mięty w tle. W smaku przede wszystkim taka nietypowa słodycz. Podejrzewam to znamie kukurydziane, bo nie piłem tego jeszcze zaparzonego pojedynczo. Może jest takie słodziutkie. Wyczuwa się rumianek, a na końcu gdzieś już po przełknięciu pojawia się taka orzeźwiająca, chłodząca mięta. Bardzo fajne. Uważam, że niezła kompozycja, nawet smakowo mi odpowiada. Ja wiem, że panie w ciąży mają różne apetyty i smaki. Niewykluczone, że mogłoby to się tam gdzieś znaleźć na liście. No ja dla smaku piłbym. Mam nadzieję, że działania również potwierdzą jakieś ciężarne panie. Polecam taką mieszankę, no zamiast kupować zawsze 3 razy taniej, własnoręcznie wymieszana, lepsza zabawa i przynajmniej kontrola co do jakości składników, bo wiadomo, można dostać nieco porządniejsze poszczególne elementy tej mieszaniny. A co wy używacie w czasie ciąży, co łagodzi powiedzmy niechciane dolegliwości przy okazji tego błogosławionego stanu? Bardzo jesteśmy ciekawi. Piszcie w komentarzach i do zobaczenia na czajnikowy.pl.